Cześć, tu Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić technikę rozciągającą mięśnie na przedniej stronie uda i biodra, która będzie pomocna w przypadku dolegliwości bólowych kolana, biodra, a może nawet kręgosłupa. Będzie to łatwiejszy wariant ćwiczenia, które prezentowałem jakiś czas temu. Pokazywałem, jak pracować nad wyprostem w stawie biodrowym i zgięciem w stawie kolanowym. Można by to było nazwać techniką rozciągania mięśnia prostego uda. To był wariant na kozetce, albo też w formie tak zwanego rozciągania kanapowego, który nie jest możliwy do wykonania przez każdego. Jeżeli jesteś osobą mniej sprawną i masz większe pogłębienie przodopochylenia, przykurcze, mocniejsze przykurcze na przedniej stronie uda i nie masz pełnego wyprostu, nie masz pełnego zgięcia w stawie kolanowym, to ten dzisiejszy wariant będzie bardziej dla Ciebie. Będzie to całkiem prosta technika, łatwa do wykonania i zachęcam do regularnego jej ćwiczenia. Podczas tej techniki będziemy rozciągali struktury na przedniej stronie uda i biodra. Z jednej strony poprzez pracę w stawie kolanowym, czyli pogłębianie zgięcia w stawie kolanowym, będziemy rozciągali mięsień czworogłowy. No, tak technicznie myśląc, bez mięśnia prostego uda. Natomiast jeżeli dołożymy do tego jeszcze wyprostu w stawie biodrowym i tutaj powolutku i stopniowo będziemy dokładali wyprost w stawie biodrowym, to będziemy rozciągali jeszcze zginacze. Po części będzie to naprężacz pośladkowy średni, mały, przednie włókna, mięsień grzebieniowy czy mięsień przywodziciel długi nawet. Dlatego ja bardzo często lubię myśleć o mięśniu powięzi i po prostu o całym tym obszarze, bez wyznaczania poszczególnych mięśni. Technikę będziemy wykonywali na leżąco i może być tak, że na początek dla Ciebie będzie wygodniej położyć się na jakiejś poduszce albo kilku poduszkach, tak żeby ułożyć się w pozycji bardziej naturalnej dla siebie. Czyli podłożenie czegoś sprawi, że tutaj nie będzie wyprostu w stawie biodrowym, tylko wręcz takie Twoje naturalne, lekkie zgięcie w stawie biodrowym i będzie można stopniowo zacząć pracować nad zgięciem w stawie kolanowym. Jeżeli ten zakres zgięcia w stawie kolanowym, za chwilę pokażę co i jak, będzie u Ciebie ulegał poprawie, to stopniowo będzie można tą poduszkę zdjąć, wyjąć. I oprócz pracy nad zgięciem w stawie kolanowym będzie można pracować nad wyprostem w stawie biodrowym. Ale na początek wariant łatwiejszy, czyli leżenie na poduszce. Teraz, jeżeli masz przykurcz i nie jesteś w stanie przyciągnąć pięty do pośladka, a to jest miara przykurczu, w normalnej sytuacji nie powinno być problemem dotknięcie pięty względem pośladka. Oczywiście biernie, bo czynnie to jest niewykonalne. To weź pasek i załóż go na stopę, gdzieś w okolicy stawu skokowego. Może być to czasami ręcznik. Pilnuj tego, żeby Twoje udo było ułożone równolegle względem drugiego uda. Bo tutaj można troszeczkę oszukać. Czyli jeżeli odwiodę udo, no to w przypadku odwiedzenia te tkanki de facto się nie rozciągają, tylko ulegają skróceniu i łatwiej będzie dotknąć piętą do pośladka. Więc uczciwe rozciąganie, wydłużanie tych struktur jest wtedy, kiedy udo leży równolegle względem tego drugiego uda. Ułóż się wygodnie. Pamiętaj, nie możesz czuć żadnego bólu podczas tego ćwiczenia. Jeżeli coś by Cię bolało, byłoby bardzo niekomfortowe, poza uczuciem rozciągania na przedniej stronie uda, to zmodyfikuj to ćwiczenie albo z niego zrezygnuj. Teraz w Twoim przypadku może być tak, że to zgięcie jest około 90 stopni, bo takich pacjentów troszeczkę się pojawia czasami, albo nawet mniejszy zakres, no to zacznij od takiego zakresu. Nigdzie nie gonimy, to jest stopniowa, długa praca regularna nad tym, żeby z czasem ten zakres był coraz lepszy. Ułóż się wygodnie. Ja ze względu na mikrofon, jestem troszeczkę uniesiony w kierunku mikrofonu, ale ułóż się wygodnie, zrelaksuj się i tak powolutku naciągaj tkanki na przedniej stronie uda. Nie spiesz się. Swobodnie sobie oddychaj przez nos, uspokajaj się i powolutku zwiększaj zgięcie. Czasami może być tak, że masz bardzo sztywne tkanki i trzeba będzie ten pasek naprawdę mocniej złapać i troszeczkę mocniej dociągać, ale pamiętaj, że to wszystko ma być komfortowe, czyli to odczucie na przedniej stronie uda czy biodra ma być takie przyjemne, może intensywne, jeśli chodzi o rozciąganie,
absolutnie nie może to być odczucie negatywne, czy wręcz z bólem. Jak już będziesz czuć, że to zgięcie w stawie kolanowym idzie coraz lepiej, jest już bardzo swobodnie, można nawet złapać stopę i swobodnie dociągnąć do pośladka w tej pozycji, to wtedy zabieramy poduszkę i zobaczysz, że odrobinkę w ten sposób pojawia się wyprost, czy anatomicznie pozycja neutralna, ale dla Ciebie, jeżeli początek był na poduszce, to jest troszeczkę większe wyzwanie, a z czasem nawet będzie można dołożyć wyprost w stawie biodrowym. Ten wyprost w stawie biodrowym można będzie uzyskać poprzez podłożenie poduszki pod kolano. Ale tutaj ważna uwaga, bo jeżeli masz przykurcz na przedniej stronie biodra, to tutaj można sytuację troszeczkę oszukać, czyli wygiąć plecy. A tutaj chodzi o to, żeby pojawiło się rozciąganie i wyprost w stawie biodrowym, a nie wyginanie pleców dolnego odcinka kręgosłupa ku tyłowi. Dlatego jeżeli to rozciąganie ma być skierowane na przednią stronę uda i biodra, to pilnuj tego, żeby to biodro było dociśnięte do podłoża. I teraz, kiedy biodro, kość biodrowa, kolec biodrowy przedni górny jest dociśnięty do podłoża, udo jest troszeczkę uniesione ku tyłowi, czyli jest lekki wyprost w stawie biodrowym, to teraz powolutku możesz zacząć znowu pracować nad zgięciem w stawie kolanowym. 2-3 minutowe rozciąganie. Jak będziesz już czuć, że możesz złapać ręką, to czasami to jest dobry wariant stopniowego, powolnego dociągania pięty do pośladka dłonią. Dobrym wariantem jest też popracowanie troszeczkę w tej pozycji za pomocą prostowników, żeby to nie była tylko bierna praca nad zgięciem w stawie kolanowym i wyprostem w stawie biodrowym, tylko przy użyciu taśmy, czyli dobrze jest podociągać tą taśmę, żeby stopa szła jak najbliżej pośladka i powolutku można popracować prostownikami, czyli mięśniem pośladkowym wielkim, trochę grupą kulszowo-goleniową, chociaż w tej pozycji jest w tej grupie kulszowo-goleniowej ciężej pracować. Jak często to ćwiczenie wykonywać? Myślę, że 2-3 razy w tygodniu to jest optymalny wariant, ale jeżeli gimnastykujesz się regularnie i widzisz, że masz duże problemy z mięśniem prostym uda, czyli z tym obszarem na przedniej stronie, nie możesz swobodnie dotknąć piętą do pośladka, to możesz to trenować codziennie. Nie wszyscy reagują tak samo, dlatego dla kogoś to może być zbyt dużo. I te 2-3 razy w tygodniu wystarczą. Jak będziesz czuć, że to zgięcie w stawie kolanowym jest coraz lepsze, wyprost w stawie biodrowym coraz swobodniejszy, to możesz przejść do wykonywania rozciągania kanapowego. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Daj znać w komentarzu, jak Ci idzie, czy możesz tego typu ćwiczenie swobodnie wykonać, albo czy znasz inne warianty rozciągające mięsień prosty uda. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Staram się regularnie nagrywać takie materiały przypominające, czasem uczące czegoś, a czasem po prostu motywujące do pracy nad sobą. No dobra, tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!